Dzień dobry w ten kolejny piękny, słoneczny dzień. Jesteśmy w Edfu. Jest godzina 6:30 i zaraz lecimy zwiedzać tutejszą świątynię. A stoimy tym razem przycumowani do portu. A to nasz stateczek pełny okazałości. A nasza kajuta jest tutaj. A tam u góry jest basen. Przed nami świątynia w Edfu. Teraz idziemy ją zwiedzać. Znajdujemy się w Edfu. Jest to jedna z bardziej zachowanych świątyń, jeżeli chodzi o Górny i Dolny Egipt. Jest to także jedna z młodszych świątyń, ponieważ ma niecałe 2300 lat. Świątynia ta jest bardzo dobrze zachowana, ponieważ została ona stworzona przez Greków. A Grecy, kiedy tutaj przyjechali i podbili Egipt, postanowili, że zwyciężą tych ludzi nie poprzez podbój i zastraszanie, ale poprzez stanie się nimi. Także wszystkie tutaj posągi czy wszystkie hieroglify są skierowane w stronę Egipcjan i rzeczywiście odniosło to sukces i Ptolemeuszowie bardzo długo rządzili Egiptem. Ale ładnie się to wygląda. Nazwa Edfu wywodzi się od słowa Edwu i oznacza zemstę. Edfu jest miasto zemsty, ponieważ odbyła się tutaj walka między dwoma bogami, bogiem Horusem i bogiem Setem. Horus zabił Seta w zemście za to, że Set zabił mu ojca, Ozyrysa. Ja tylko jeszcze dodam, że jest to jedna z najlepiej zachowanych świątyń, ponieważ została odkopana zaledwie 200 lat temu, jak przybyli tutaj odkrywcy. Żeby odkopać tę świątynię, to wystawało zaledwie 2-3 metry od góry. Cała reszta była pokryta piaskiem i mułem. Ja dodam jeszcze, że świątynia znajdowała się dawniej na wschodnim brzegu Nilu, obecnie jest na zachodnim. Jedziemy wzdłuż świątyni Edfu, wracamy na statek. Good, thank you. I tu już zawijamy na przystań. Szukamy. O, i tu jest nasz stateczek z prawej tu. A teraz czas na relaks w oczekiwaniu na dopłynięcie do naszej kolejnej destynacji.
Zbliżamy się właśnie do Komombo, już za oknem widać coraz więcej życia, już się pojawiają tu budynki. Będziemy zwiedzać za chwilę świątynię Boga Sopka. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pięknego zachodu słońca. Była to jedyna świątynia, którą zwiedziliśmy po zachodzie słońca. Wywarło to na nas niezapomniane wrażenie. Świątynia w Komombo to starożytna egipska świątynia położona na wschodnim brzegu Nilu w Górnym Egipcie. Jest to unikalna świątynia, ponieważ została zbudowana symetrycznie, co oznacza, że ma dwie identyczne nawy. Jedną dla boga Sokar-Ra i drugą dla boga Sopka. Świątynia została zbudowana głównie w okresie ptolemejskim między IV a III wiekiem przed naszą erą oraz w okresie rzymskim między I wiekiem przed naszą erą a I wiekiem naszej ery. Świątynia składa się z korytarzy, sal, kaplic i dziedzińców. Na ścianach świątyni można znaleźć rzeźby i reliefy, przedstawiające m.in. procesy religijne, rytuały ofiarne, a także sceny związane z mitologią egipską. To, co najbardziej urzekło nas w zwiedzaniu świątyni w Komombo, to z pewnością to, że zwiedzaliśmy ją nocą. Najpierw przeżywaliśmy wspólnie zachód słońca, a później już mogliśmy chodzić po korytarzach, po salach tej świątyni w pełnej ciemności i tylko ściany były oświetlone na taki charakterystyczny żółty kolor. To na pewno pozostawiło niezapomniane wspomnienie, szczególnie, że jest to jedyna świątynia, którą mieliśmy okazję zwiedzać nocą. Jeśli się zastanawiali, to są mini krokodyle. Małe muzeum przy świątyni robi bardzo duże wrażenie. Szczególnie te mini krokodyle. Są ogromne. Naprawdę bardzo dobrze zachowane, mają 2000 lat. Jaja Sopka. I z tego miejsca żegnamy się z Wami. Mamy nadzieję, że zobaczymy się z Wami w kolejnym odcinku. Cześć, pa pa.